Szanowni Państwo, dziś, a także z dzisiejszego punktu widzenia, czy w obecnych realiach politycznych, przypada jedna z najważniejszych rocznic XXI wieku. 100. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej z 17 marca 1921 roku. Była to nie tylko pierwsza polska konstytucja po odzyskaniu niepodległości, ale też konstytucja kładąca nacisk na ciągłość polskiej tradycji politycznej, uznająca wagę tradycji Konstytucji 3 maja. Wreszcie dokument ten był swoistą deklaracją oparcia państwa na konstytucji jako kluczowym dokumencie gwarantującym przestrzeganie zasad demokracji w państwie polskim. Ustanowiła republikańską formę państwa i ustrój parlamentarno-gabinetowy. Stanowiła, iż władza zwierzchnia należy do narodu, którego organami są w zakresie ustawodawstwa Sejm i Senat, władzy wykonawczej prezydent powoływany przez Sejm i Senat na 7 lat, sprawujący władzę przez odpowiedzialnych przed Sejmem ministrów, w zakresie wymiaru sprawiedliwości zaś przez niezawisłe sądy. Sejm i Senat pochodziły z wyborów powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich i proporcjonalnych. I co ogromnie ważne, Konstytucja Marcowa uznawała i poręczała duży zakres praw obywatelskich, zapowiadała też wprowadzenie szerokiego samorządu terytorialnego. W praktyce po uchwaleniu noweli sierpniowej z 2 sierpnia 1926 roku wzmocniono władzę wykonawczą kosztem parlamentu, co było oczywiście związane z przewrotem majowym. W 1935 roku Konstytucja Marcowa została zastąpiona kwietniową. Z tej okazji przypominamy, a przypominać o wadze dla polskiej tożsamości idei konstytucjonalizmu, zwłaszcza dziś się powinno, publikacje związane z historią Polski oparte na idei konstytucjonalizmu, na idei systemu ustrojowego, w którym konstytucja to dokument o nadrzędnej mocy prawnej, którym w bezwzględny sposób są związane wszystkie organy państwa i inne podmioty uczestniczące w procesie rządzenia. Wspomniane publikacje to pierwsza, skromna, ale bardzo symboliczna książeczka 3 Konstytucje Rzeczypospolitej z 1935 roku, ukazująca właśnie ciągłość idei konstytucjonalizmu, ale też popularyzująca wiedzę o polskich konstytucjach, jej zawartości i znaczeniu. I druga publikacja, dużo wcześniejsza, rzadka i bardzo interesująca z punktu widzenia dziejów prawa w Polsce. Relatywnie rzadko przypominana i mniej znana od pozostałych. To ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego, najwyższy akt prawny regulujący podstawy funkcjonowania Księstwa Warszawskiego, nadana w Dreźnie 22 lipca 1807 roku przez Bonapartego. Wprowadzona równocześnie z kodeksem cywilnym Napoleona, obalała dawną nierówność stanową. Znosiła poddaństwo chłopów, zapewniając im wolność osobistą. Choć wkrótce okazało się, że jedynie teoretycznie. Oparto się tu na ustroju Cesarstwa Francuskiego. Rząd mianowany był i odwoływany przez króla i tylko przed nim odpowiedzialny. Do króla saskiego, dodajmy, bo zostało to w konstytucji zapisane, należała inicjatywa ustawodawcza, zatwierdzanie ustaw oraz uzupełnianie konstytucji dekretami, a także prawo łaski. Co do reszty ustaleń zapraszamy do lektury tego arcyciekawego dokumentu w języku polskim i francuskim. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Historia Polski, Napoleonika, Parlamentaryzm, propozycje na prezent oraz Prawo, Ekonomia, Finanse. Zakochaj się w antykwariacie.